to jest skaza to widzieć i 5 lat to przeżywać na naszych oczach, bo myśmy stali na baczność, tego dzieciaka zadeptał. Dla mnie, jak i dla wielu ludzi, okres okupacji był właściwie jednym wielkim zbiorem przypadków. Na przykład był taki, pamiętam, kolega Plichta, który był od początku wojny, całe życie bał się straszliwie, bał wyjść na ulicę. Bał się, lękał się straszliwie Niemców, straszliwie lękał się każdego człowieka. I gdzieś w roku 1943, mieszkał też na Żoliborzu, wyszedł na chwilę i dosłownie po 5 minutach złapali, a za 2 dni był już na jednym z placów rozstrzelany jako zakładnik. Los. Naród był zaszczuty. Idzie pani ulicą i stoi jakaś babina, która gdzieś z działki ma na przykład, to na moje oczy widzę, ma na przykład jakieś pomidorki czy coś chce sprzedać, bo głodna jest, widać. Podchodzi żandar, chodzi i butem rozdusza wszystkie jej, prawda, chyba owoce na jarzyny, jakieś tych parę, co miała, i zdusze i zdeptuje, prawda. A potem jeszcze podnosi nogi i każe, prawda, wyczyścić sobie buty. Albo jestem u kolegi, który miał, ojciec jego miał aptekę w Garwolinie. I siedzę w aptece w Garwolinie i nagle, prawda, słyszę strzał. Okazuje się, co spod garwolińskich lasów głodne, zupełnie zędzałe, żydowskie, prawda, dziecko wyszło dosłownie samo, żeby coś zjeść, coś ukraść, coś w ogóle, tak jak jakiś gołąb znaleźć na jezdni. No, a idzie elegancki, prawda, SS oficerek, piękne oficerki, wszystko patrzy, w łachmanach żydowskie dziecko. Pistolet, trach, prawda, na chodniku, zastrzelił, nogą delikatnie, żeby nie obrudzić krwią, zepchnął do rynsztoka i uśmiechnięty poszedł dalej. To byli Niemcy. 1 marca 1941 roku została otwarta prywatna, zawodowa szkoła dla personelu pomocniczego medycznego. Nazywało się to po niemiecku Private Fachschule für Sanitätshilfspersonel, dla pomocniczego personelu. A co to było? To był tajny uniwersytet i wydział lekarski. I myśmy tam studiowali, z tym, że Niemcy w końcu dawali się jakoś oszukać i nie bardzo wiedzieli, o co chodzi. Ale jak wiadomo, byli kapusie też, więc nadał, że jaki to jest szkoła zawodowa dla personelu i któregoś dnia wpadli Niemcy, taki powiedzmy ten Gruppen jakiś tam Führer czy inny, który był szefem służby zdrowia na terenie Warszawy. W czasie tej kontroli niemieckiej jedna zestresowana i przerażona z koleżanek puściła farbę, że tak się wyrażę, że to nie jest jakaś tylko zawodowa szkoła, ale zakres wykładów i zakres, prawda, obowiązków ucznia jest właściwie studencki. No i wtedy zrobiła się wielka awantura. Niemiec zamknął szkołę, wszystkich, prawda, do Arbeitsamtu, do obozu i potem do wyjazd. Dokumenty dostaliśmy do Wrocławia, że mamy jechać tam jako jacyś robotnicy do szpitali wrocławskich. Ponieważ się nie zgłosiłem natychmiast na wyjazd, zostałem na ulicy Skaryszewskiej na Pradze zabrany przez policjan do obozu takiego przejściowego, który obozem był takim, no obozem, niemieckim obozem. Tam się działy rzeczy straszne. Byliśmy przebadani czy zdrowi na wyjazd, ale oprócz tego były rzeczy makabryczne. Był tam taki sadysta, kierownik i byłem świadkiem na przykład takiej rzeczy, że
nazwiska wyczytywali tych zabranych na wyjazd. No i nagle jakiś był na przykład Kowalski, czy który tam, no i wychodzi taki mały chłopczyk, 10-letni. Więc ten się wściekł, co to jest, co to za jakiś tutaj, ten dzieciak się tu znalazł. Okazało się, że tam gdzieś ze wsi był ściągnięty taki chłopiec, ponieważ imię i nazwisko miał ojca. I zamiast ojca gdzieś tam zakręcili i wstawili tego chłopaka i przywieźli tego chłopaka. Jak on to zobaczył, jak on się zorientował, no to na naszych oczach, bo myśmy stali na baczność, tego dzieciaka zadeptał. A chłop był jakiś, miał chyba blisko 2 metry, ten Niemiec, ten kierownik, dowódca obozu, go zadeptał po prostu. No niby tam potem lekarki były Ukrainki. No i to było makabryczna rzecz, to jedno z takich, prawda, przeżyć makabrycznych. No ale potem dzięki różnym, że tak powiem, układom, chodom i tak dalej, że powypuszczali nas i wszystkich i w zasadzie myśmy wszyscy wrócili z powrotem, prawda, i do szkoły, a potem żeśmy już zaczęli pracować. Zacząłem pracować naprzód w szpitalu, nawet jeszcze ewangelickim, krótko w laboratorium, a potem w szpitalu właściwie już na dłużej. To już było i szkolenie, prawda, chirurgiczne, czy Cząstka Jezus. Potem, prawda, przez najdłuższy czas i cała ta dalsza kariera to był szpital ujazdowski. Zresztą szpital ujazdowski, który był przedziwnym, że tak powiem, ewenementem. Mianowicie właściwie większość lekarzy, przeważająca większość lekarzy, to byli lekarze, oficerowie wojskowi, Polacy. Skąd to wyszło? Szpital ten w czasie oblężenia Warszawy pełnił funkcję szpitala wojskowego dla rannych żołnierzy polskich. Kiedy Niemcy okupowali Warszawę, ci wszyscy ranni zalegali szpital ujazdowski. Polscy żołnierze pod opieką polskich lekarzy. I oni tam zostali. Polscy lekarze trzymali potem tych żołnierzy jak najdłużej chorych. Mianowicie byli tacy, którzy do powstania chorowali przez 4 lata. No, ratowali ludzi, prawda. Ale równocześnie w części tego szpitala ujazdowskiego Niemcy otworzyli tak zwany Sonderlazarett Nummer 2. Co to było? To był szpital für Ostlegionären. To był szpital dla legionistów wschodu, bo Niemcy organizowali Legion Wschodni z tych wszystkich Azerbejdżanu, z Kazachów, z tych wszystkich narodowości azjatyckich, organizowali, którzy wpadli im do niewoli, organizowali przeciwko Rosjanom taki legion. Z tym, że oni wszyscy byli zabiedzeni, schorzeni i strasznie chorowali. Chorowali przede wszystkim na gruźlicę. Postacie gruźlicy takich, jakiej później żaden lekarz nie widział, jaką myśmy oglądali. Niemcy panicznie zawsze bali się chorób zakaźnych i w zasadzie Niemcy dawali dużą taką autonomię temu szpitalowi. Przykłady w ogóle ratowania rannych były jak najczęstsze. Ja miałem do czynienia tylko z bojownikami, na przykład ze swojej osobistej, że tak powiem, incydent była taka, że do Warszawy były dowożone żywność za cenę nieraz utraty zdrowia i życia przez okoliczną ludność, bo Warszawa byłaby zagłodzona i ludzie by tak umierali, tak, ale by całkiem była zagłodzona. Więc na przykład kiedyś przywieźli kobietę, która wioząc jakąś żywność do Warszawy, była łapanka, została postrzelona. I została postrzelona fatalnie, bo w krocze. Leżała przez 12 godzin w kartoflisku przy torach, zanim ją znaleźli i przywieźli do szpitala. Wtedy, no, ratunek, zobaczyć, co to wszystko jest. Więc to jest wtedy, w tej chwili trochę powiem może rzecz makabryczną, bo to zresztą rzecz w chirurgii znana.
Mianowicie, jak żeśmy otworzyli tą ranę po 12 godzinach, to ta cała rana w tym kroczu roiła się od larw, robaków, much. I dzięki temu rana była czyściutka. I ona się uratowała. Różne były wtedy wypadki w medycynie. Bardzo wiele było osób, których, prawda, ratowano, a byli, prawda, no oczywiście przyjeżdżali ludzie, nieraz w nocy przyjechał jakaś historia rany. To nawet się nie pisało, ani się nie mówiło, że to w ogóle nas się nie pytało. Była rana postrzałowa, wiadomo było, że rana postrzałowa, że jakaś rana. Skaleczył się, wpadł na nóż czy gdzieś. Co opatrunek, dawało się inne rozpoznanie. A to było po prostu normalne, tak szpitale działały. Szpitale, uważam, miały olbrzymią rolę, jeśli chodzi o ratowanie ludzi i o ratowanie bojowników, no raczej ratowanie ludzi zagrożonych. To było, właściwie nie było, mam wrażenie, nie skłamię, że nie było szpitala, gdzie by nie było tego rodzaju przypadków.